koniecznie włącz napisy, żeby lepiej Ci się oglądało. Prst, krk, trch. Byłem niedawno w Czechach. Czechy to jest państwo, które jest bardzo podobne do Polski, a być może ze wszystkich państw to jest najbardziej podobne do Polski państwo. To jest sąsiad Polski. Jakkolwiek pomimo wielu podobieństw, to są też różnice. I chciałbym właśnie dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, co mnie w Czechach zdziwiło. Zaskakujące jest to, że mnie cokolwiek zdziwiło, ponieważ ja w Czechach byłem wiele razy, ale tym razem byłem na tydzień i miałem dużo okazji na przyjrzenie się różnym rzeczom i przeżycie nowych rzeczy. Gdy wysiadłem z pociągu na dworcu, zobaczyłem reklamę papierosów. To jest coś, co w Polsce nie istnieje. Od około 20 lat w Polsce reklamy papierosów są nielegalne. Nie istnieje coś takiego jak reklama papierosów w Polsce. Kiedyś to było normalne, że oglądaliśmy na mieście billboardy z papierosami. Aktualnie jest to niedozwolone. Gdy jechałem pociągiem, to widziałem taki wielki napis koupelny, co oznacza łazienki. I to był sklep chyba z łazienkami, sklep z akcesoriami do łazienki, czy raczej z wyposażeniem łazienek. Czyli tam sprzedają prysznice, krany, sedesy. Jak zobaczyłem ten napis, to sobie przypomniałem, że koupelna to jest po czesku łazienka i przypomniałem sobie, że to jest słowo, które znam całe życie. Pierwszego dnia w Czechach poszedłem do restauracji i gdy czekałem na jedzenie, zapytałem kelnera, czy jest w tej restauracji łazienka i użyłem słowa koupelna. Kelner nie zrozumiał. Zatem powtórzyłem jeszcze raz bardzo wyraźnie. Powiedział, że nie rozumie. Pokazałem wtedy gestem, że chciałbym umyć ręce i wtedy pokazał mi, gdzie jest łazienka. Nie miałem pojęcia, dlaczego on mnie nie zrozumiał od razu i zapytałem później Czechów, dlaczego mogło tak być. Okazuje się, że po czesku łazienka, czyli koupelna, to jest miejsce, w którym się myjemy. To nie jest miejsce, w którym robimy siku i myjemy ręce, tylko to jest miejsce, w którym bierzemy prysznic albo kąpiel. I swoją drogą to słowo koupelna właśnie jest bardzo podobne do słowa kąpiel. Trochę inna jest wymowa, bo po polsku jest koł, a po czesku jest koł, 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 koł. Te słowa są trochę inne, ale bardzo podobne. No i w Czechach koupelna nie opisuje miejsca w restauracji, gdzie możemy zrobić siku, a po polsku tak. Możemy mówić łazienka albo toaleta. Gdy wróciłem z łazienki, to kelner przyniósł moje danie i dziwny dodatek. Pierwszy raz w życiu widziałem taką sałatkę. Przedziwna sałatka. To był pomidor i ogórek w miseczce, w małej misce. Ten ogórek i pomidor były zalane wodą, więc to wyglądało trochę jak zupa. I tam była masa cukru. To było bardzo słodkie. Czyli to była zupa. To była woda z pomidorem, ogórkiem i cukrem. W Polsce to jest normalne, że do obiadu dostaje się warzywa, które są posłodzone i to bardzo. Zresztą w Czechach te sałatki, te surówki są jeszcze bardziej posłodzone. To jest straszne. Ale w Polsce nie dostaje się tej wody. Popołudniem przechodziłem przez takie miejsce, w którym krzyżowały się dwie ulice, więc to było skrzyżowanie. Jedna ulica była mała, tam nie było prawie żadnego ruchu, a druga ulica też była dosyć spokojna, chociaż jechał przez nią tramwaj, więc ona nie była taka bardzo mała. I ciekawą rzeczą było to, że na całym skrzyżowaniu
nie było na ulicy namalowanych pasów. Nie było namalowanej zebry. Nie było przejścia dla pieszych namalowanego. Pomimo, że przejścia dla pieszych nie było, to krawężnik był obniżony. Gdy krawężnik jest obniżony, to jest to dla mnie znak, że tędy można przechodzić. Zresztą po to jest ten krawężnik obniżony. On jest obniżony po to, żeby osoby, które idą z rowerem albo z wózkiem dla dzieci, mogły łatwo wejść z ulicy na chodnik i z chodnika na ulicę. Ten obniżony krawężnik to był jedyny znak tego, że być może tam jest przejście dla pieszych, bo nie było znaku drogowego przejście dla pieszych. No ale gdzie miałem przejść? Tam nie było naprawdę nigdzie przejścia, więc postanowiłem po prostu przejść. Ale jak przechodziłem, to jechał samochód i zaczął na mnie trąbić. I to prawdopodobnie oznacza, że przeszedłem przez ulicę nielegalnie. Nie mam pojęcia, jak działa tam prawo i dlaczego tam nie było przejścia dla pieszych. Dlaczego nie było pasów i gdzie miałem pójść, skoro nie mogę przejść? Albo jak miałem przejść? Nie wiem. To było bardzo dziwne. Jeszcze wyjaśnię, że trąbić na kogoś używamy wtedy, gdy samochód używa klaksonu, czyli tego dźwięku głośnego, żeby zwrócić uwagę komuś innemu, na przykład innemu kierowcy albo pieszemu. Ja byłem pieszym. Pieszy to jest ten, co chodzi po ulicy. Wtedy używamy czasownika trąbić. Jeśli jesteś zainteresowana tłumaczeniem tego filmiku na angielski albo innymi dodatkowymi materiałami, to zapraszam na Patreona. Link w opisie.